Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego odcinka będzie funkcja AirDrop. Jak wiecie z poprzednich odcinków różnych, wielokrotnie pokazywałem Wam, jak zainstalować natywną kartę Wi-Fi, natywny Bluetooth na systemach Sonoma czy Sequoia. I właśnie AirDrop jest związany z natywną kartą Wi-Fi i z natywnym Bluetoothem. Nie ma żadnych możliwości, aby uruchomić AirDrop na jakichś układach typu Intel czy Realtek. To jest po prostu niemożliwe. No i cóż, można by już zakończyć ten odcinek, jakby odcinek był tylko o zwykłym AirDropie, a jest on o czymś więcej, także będziemy dalej kontynuować. Na początek może przedstawię Wam, jak działa w ogóle AirDrop, co to jest, jak działa właśnie. AirDrop działa na zasadzie Wi-Fi Direct. Najpierw następuje autoryzacja poprzez Bluetootha, następnie dane są przesyłane przez Wi-Fi. Jak już wiecie, AirDrop jest związany z macOSem, z iOSem, z konkretnymi komputerami Maca, z iPhone'ami i to jest takie zamknięte środowisko. Również taką cechą AirDropa jest to, że urządzenia muszą być w odległości nie większej niż 10 metrów, co wynika z ograniczeń Bluetootha. Wadą tego rozwiązania jest to, iż przy przesyłaniu na przykład dużych plików, ale to naprawdę dużych, powyżej 5 giga, następuje czasem zwolnienie, przerwanie takiej transmisji. Różne rzeczy mogą się dziać. Natomiast chcę Wam przedstawić nowego AirDropa, który się nazywa Blip. I tak, Blip działa na systemie macOS, Windows, iOS, Android. Na tych systemach działa. Również działa na komputerach typu Mac, komputerach PC, smartfonach z Androidem, iPhone'ach. Te urządzenia można dowolnie mieszać na dowolnych systemach i efekt będzie zawsze zadowalający. Również inną cechą ciekawą jest to, iż urządzenia mogą być obok siebie w innym pokoju, ale również mogą być, w pracy waszej czy w innym mieście. Nie ma to znaczenia. Blip zawsze zadziała. I jedną z ważniejszych dla nas cech jest to, iż nie potrzebujemy tutaj jakiegoś specjalnego Wi-Fi, specjalnego Ethernetu, chociaż jeżeli są szybkie, to dobrze. Im szybsze, tym lepiej. Technologia Blip działa na zasadzie lokalnych sieci, czyli Local Area Network, jest to jej główna zaleta. I teraz, co to jest ta lokalna sieć, którą macie? Na pewno ją macie, ponieważ jeżeli jest u Was w domu jakiś komputer, jakiś smartfon, to podłączacie to wszystko do routera. I tu, jak widzicie, router obsługuje różne urządzenia typu komputer PC, jakaś konsola, notebook, smartfon i tak dalej. I to wszystko tworzy sieć lokalną. Sieć lokalna nie musi mieć połączenia z internetem. I właśnie Blip obsługuje sieć lokalną między innymi i to jest jego największa zaleta. I teraz w odróżnieniu od AirDropa łączymy wszystkie te urządzenia za pomocą routera. One się łączą za pomocą routera. Oczywiście strat prędkości tutaj nie ma. I co więcej, mogą to być urządzenia Wi-Fi, ale mogą być urządzenia podłączone przez Ethernet. Nie ma to znaczenia, także te urządzenia możemy tutaj mieszać sobie dowolnie. I widzicie już, jaka jest olbrzymia różnica między Blipem a AirDropem. To jest po prostu przepaść. I jeszcze odnośnie Blipa, skupimy się tutaj właśnie na działaniu w tych sieciach lokalnych, jakie zapewne zawsze macie w domu, ale również działa on przez internet. To znaczy, jeżeli mamy komputer w pracy i w domu,
to łączymy się przez internet. Wtedy efekt jest podobny, ale jest to oczywiście wolniejsze albo o wiele wolniejsze. I teraz na kilku przykładach pokażę Wam, jak ten blip działa. Używamy do tego aplikacji blip. Aplikacja ta jest kompatybilna z różnymi systemami macOS. Tutaj zaczynamy od wersji macOS 12.1. Ja również mam tutaj Monterey, ale z powodzeniem zainstalujecie na Sequoii, na Tahoe, nie ma to znaczenia. Byle był po prostu nowszy od Monterey 12.1. Również Windows 10, 11, w przypadku Androida musi być to Android 9 lub wyższy, w przypadku iPhone'a, iPada iOS 15 lub wyższy. No jeszcze Linux został, ale niestety na Linuxa nie ma jeszcze przygotowanej aplikacji. I co ważne, jest to wersja zupełnie bezpłatna i skupimy się tylko na tej wersji bezpłatnej free, natomiast jest również wersja, za którą można zapłacić i ona niejako wspomaga działanie tego blipa, jeżeli chodzi o przesyłanie na większe odległości, ale na tym za bardzo nie będziemy się skupiać. Program blip jest już zainstalowany. Przy instalacji jeszcze taka uwaga, przy instalacji podajecie adres e-mail swój, na ten adres przychodzi kod wpisujecie sobie do aplikacji, no i wtedy już program można uruchomić. Tu jest mój blip, są podłączone 2 komputery w domu, 2 w pracy, jeszcze jakieś inne urządzenia będą podłączane. I teraz pokażę Wam taki przykład, 2 Hackintosze połączone przez sieć Ethernet 1 gigabit i transmisja będzie się odbywała typu komputer, router, komputer bez użycia internetu. Zobaczycie, jak to pójdzie, czyli przesyłamy plik do tutaj komputer Maxtor Mac Mini. Ja tutaj podzielę ekran na 2 części i będzie nagrywane nagrania z jednego komputera i z drugiego komputera i zobaczycie, jak to wszystko idzie. Czyli wybieramy sobie komputer, teraz jakieś pliki tutaj. Przygotowałem taki plik bardzo duży, to jest plik 30 giga, kopia systemu dokładnie, Carbon Copy Clonerem 30 giga i ten plik właśnie prześlemy. No jak w AirDropie po prostu przeciągamy go tutaj, przeciągamy go tu, upuszczamy i zaczyna się już transmisja. I tak, zobaczcie teraz, jakie są wartości. 974, 960 megabitów na sekundę. Jak szybko to idzie. To jest po prostu naprawdę imponujące. Możecie sobie połączyć, no teraz, nie wiem, Mac Studio czy Ultra, nie wiem, z Mac Pro, czy tam jakieś inne komputery i zobaczyć, czy na waszym AirDropie zdołacie się zbliżyć do tych wartości tutaj, typu 900 megabitów na sekundę. Tutaj poczekamy do końca, aż to wszystko przejdzie. Może potem zrobię jakiś skrót, nie wiem, zobaczymy. Czyli transmisja zakończyła się pełnym sukcesem. Ile to było? No nie wiem, 3 minuty, no coś takiego. A plik naprawdę spory. Finder. No i tutaj na drugim komputerze dokładnie ten sam plik
przesłany. No i tutaj pokażę Wam jeszcze, żebyście myśleli, że to są jakieś, nie wiem, mega wypasione komputery. To są komputery trzeciej, czwartej generacji. Tutaj może Geekbencha Wam pokażę. Jeden to jest właśnie i5 460. Tu jest i7 3770, ale szybkość transmisji nie zależy od parametrów komputerów, ale od szybkości złącza Ethernet. Jeżeli macie karty 1 gigabitowe, to będzie transmisja na poziomie 1 gigabit. Natomiast jeżeli użylibyście kart takie jak są teraz w nowszych komputerach 2,5 gigabita, to oczywiście blip to wykorzysta i transmisja będzie aż 2,5 razy wyższa. Teraz pokażę Wam taki przykład, przesłanie plików tego samego pliku z komputera Mac na komputer z Windowsem. Też uruchomiłem, będzie nagranie z dwóch komputerów. giga, 30 giga. Czyli znowu wybieramy tutaj Windows PC. Wrzucamy sobie do tego i zaczyna się transmisja. Też widzicie, że to są bardzo szybkie tutaj przesyły w granicach tam 900 megabitów na sekundę. Jak widzicie, cała operacja zakończyła się sukcesem. Tak więc to jest kolejny przykład, iż blip po prostu deklasuje całkowicie airdropa. Na airdropie tego nie zrobicie. Tu widzicie, iż możemy łączyć różne systemy, różne komputery bez żadnego problemu. I jeszcze przykład, kiedy w komputerze mamy kartę Wi-Fi, na drugim komputerze mamy Ethernet. Jak wcześniej Wam mówiłem, rodzaj karty Wi-Fi nie jest tutaj ważny. Ważne jest, żeby była jak najszybsza oczywiście. Tu jest zainstalowany aktualnie Realtek na USB, a więc nie jest to jakaś mega szybka karta. Zainstalowana metodą, którą wcześniej Wam pokazywałem zresztą. Jeszcze zobaczcie na test szybkości tej karty. Ona tak maksymalnie osiąga 260 MB na sekundę. Natomiast przy odbieraniu, przy przesyłaniu 60 MB. I teraz, jeżeli byśmy chcieli wysyłać te dane przez internet, to bylibyśmy ograniczeni tymi 60 megabitami na sekundę. Natomiast jeżeli teraz łączą się bezpośrednio urządzenia, jeden komputer, router i drugi komputer, no to będzie o wiele więcej, jak zobaczycie tutaj. I łączymy się z drugim komputerem. Tu Wam pokażę, jak szybko na przykład, to jest równoległe nagranie, jak szybko na przykład przesyłamy jakieś zdjęcia. Zobaczcie. O, i już mamy, prawda? No, to jest po prostu chwila, moment. No, natomiast my się zajmiemy tutaj przesyłaniem dużego takiego pliku, czyli znowu ten 32. Oczywiście to nam zajmie dłużej, ponieważ no tutaj mamy już słabsze parametry. Mamy tutaj, to będzie 200-250 megabitów, a nie 1000. Ale spróbujemy to zrobić. Oczywiście skrócimy to na wideo wszystko.
No i zobaczcie, tu jest przesył no 300, około 300, no coś takiego. Jest to dość dobry oczywiście parametr, natomiast wiadomo, iż przesył całości zajmie nam trochę czasu. Czyli cały plik ładnie nam przeszedł. Oczywiście trwało to dłużej niż połączenie Ethernet, ale to jest tylko Wi-Fi na USB. Także jeżeli robicie taką sieć komputerów, właśnie podłączacie je do routera, zawsze najpierw stosujcie kabel, o ile tylko można, a dopiero potem Wi-Fi. Jednak kabel jest o wiele bez porównania bardziej stabilniejszy i szybszy. I na koniec jeszcze podłączyłem tutaj smartfon Samsung Galaxy 25. No i teraz sobie przerzucimy jakąś fotkę z Maca do tego Samsunga właśnie. No jak widać przeszło, tu jest ok. Czas na wnioski. Z przeprowadzonych tutaj testów jednoznacznie wynika, iż funkcjonalność Blipa jest bez porównania większa niż AirDropa. Jest on szybszy, bardziej stabilny, działa na wielu systemach, wielu urządzeniach i co ważne, ma bardzo małe wymagania sprzętowe. Dlaczego więc wszyscy albo prawie wszyscy korzystają z AirDropa? No cóż, wiadomo, iż ta funkcja była już w systemie od bardzo dawna, od kilkunastu lat i teraz ona się jednoznacznie kojarzy z MacOSem jako coś, co ma go wyróżniać. Jeżeli byście chcieli używać coś innego, no musicie sobie zadać trud, żeby coś takiego poszukać albo obejrzeć te 20 minut tego wideo i wtedy już wiecie, o co chodzi. Inna sprawa, iż polityka Apple'a forsuje swoje własne urządzenia. To znaczy, masz komputer Apple'a, powinieneś mieć iPhone'a, a nie jakiegoś tam Androida. Dlatego też tak prosta funkcja jak AirDrop została sprzętowo powiązana z kartą Wi-Fi i Bluetoothem. I tak to jest. W tym odcinku już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.